Bo startupy są zwykle organizacjami, które są hiperzwinne. One są zbyt zwinne. Tam brakuje dyscypliny. I warto o tym wiedzieć i to podkreślić. To nie jest zła wola naszych kolegów i koleżanek. Przynajmniej wydaje się, tak, że firmy myślą, że dobrym liderem będzie tylko ten ktoś, kto był dobrym technicznie pracownikiem. Jaki jest efekt w znakomitej większości przypadków? Tracimy świetnego dewelopera i zyskujemy beznadziejnego lidera. Każda z odpowiedzialności ma za zadanie być liderem w jakimś obszarze. Tak naprawdę, gdyby wejść do sedna leadershipu i managementu, można by tam postawić znak równości. To jest prawda tylko i wyłącznie dla takich firm, które w taki sposób są zorganizowane. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. Krzychu, dzisiaj mega ważny temat, ponieważ w większości w IT pracujemy w metodologiach zwinnych, w szczególności w Scrumie i z tego co wiem, masz dzisiaj wyjątkowego gościa. Opowiedz coś więcej. Tak, dzisiaj porozmawiamy o leadershipie w Scrumie. Jak pogodzić rolę team lidera, menedżera zespołu właśnie z Agilem, ze Scrumem. Moim gościem dzisiaj jest Kate Hobler, która jest bardzo, bardzo doświadczoną specjalistką od zwinności, od transformacji cyfrowej. Jest jedną z najbardziej doświadczonych ekspertek Scruma w Polsce. Jest akredytowaną trenerką od 2009 roku. Pomogła już wielu organizacjom przejść przez taką właśnie transformację cyfrową, przez wdrożenie zwinnych technik. Ma doświadczenie z najtrudniejszymi przypadkami. Brała udział w niejednej transformacji cyfrowej. A poza tym niedawno została odznaczona tytułem Wrocławianki Roku 2021. No i dzisiaj będę miał przyjemność z nią porozmawiać o roli lidera w Scrumie. Cześć Kate, dziękujemy, że nas odwiedziłaś. Cześć, dzięki, że mnie chcieliście zaprosić. Chcielibyśmy porozmawiać z Tobą oczywiście o Scrumie, a konkretnie o tym, jaka jest rola lidera w zespołach scrumowych. Niektórzy mówią, że na lidera, na menedżera nie ma miejsca w zespole scrumowym, no bo zespoły scrumowe powinny być samoorganizujące. Tacy świeżo upieczeni liderzy często wchodzą w rolę Scrum Mastera. Czasami na daily się zdarza, że ci członkowie zespołu tak jakby raportują do lidera, mówią po prostu do niego, a nie do swoich kolegów i koleżanek w zespole. No a czasem ci liderzy też zabierają zespołowi tej samoorganizacji, bo na przykład wyznaczają zadania, rozliczają z nich, tak dozorują pracę. Z drugiej strony inni są nieobecni. Twierdzą, zespół jest samoorganizujący się, więc ja tu nie jestem do niczego potrzebna i no, niech zespół sam działa. Więc jak to jest? Jak wygląda ta rola, taka idealna rola lidera w zespołach scrumowych? Okej, to w tym pytaniu jest głębia, mówiąc wprost. Bo jest to pytanie od jednego z naszych słuchaczy, więc to nie jest pytanie wymyślone przez nas, tylko faktycznie kilka osób nam zadało to pytanie i rozmawialiśmy o tym. Stwierdziliśmy, że musimy zapytać eksperta. To jest doskonałe pytanie. W takim razie dziękuję tym, którzy je zadali, bo to jest naprawdę dobre pytanie. Bo wśród agile coachów, scrum masterów i wszelakich takich dziwolągów zwinnościowych, jakkolwiek by się nie nazywali, panuje przekonanie, że rzeczywiście ten menadżer tam, czy ten lider nie jest potrzebny. A to nie do końca tak jest. To znaczy jest w tym rzeczywiście ziarno prawdy. To się zgadza, tak? To nie jest całkowicie bezpodstawne, ale rzeczywiście właśnie to spróbujmy tam pogrzebać i zdejmijmy najpierw pierwszą warstwę. Scrum jako framework jest samowystarczalny. To znaczy, jeżeli mamy firmę, w której jest Scrum Master, Product Owner i deweloperzy, to oni są całkowicie zdolni do tego, żeby istnieć na rynku. Po prostu. Z tym, że to jest prawda tylko i wyłącznie dla takich firm, które w taki sposób są zorganizowane. Kiedy firma rośnie, albo kiedy mamy do czynienia już z dużą firmą, z korporacją, z organizacją, która ma, 100-200 osób, to ten zespół scrumowy, on musi być rozpięty na jakimś kręgosłupie, tak? Na jakiejś strukturze. To nie jest tak, że
że można sobie po prostu wziąć i po prostu rzucić parę zespołów scrumowych i tyle. I to będzie działać. Nie. Tam coś musi być. Ktoś to musi ogarniać. Oczywiście istnieją organizacje, które zajmują się, jakby one są ustrukturyzowane w takie bąbelki, które mają maksymalnie 10 osób i te bąbelki mają za zadanie ze sobą współpracować. Rzeczywiście w takiej sytuacji może to zadziałać, ale to jest sytuacja bardzo egzotyczna. I taka firma musi być w taki sposób budowana od samych podstaw. Jeśli mamy jakąkolwiek inną sytuację, to jest właśnie jakaś struktura, na której, czy właściwie pod którą te zespoły scrumowe są podwieszone. Może to być zarówno struktura bardzo standardowa, taka hierarchiczna wręcz, w której po prostu zespoły scrumowe na różnych poziomach tej organizacji sobie wiszą trochę jak bombki na choince. Możemy zajrzeć, może jeszcze komuś w choinkę nie została zlikwidowana. I w tym momencie jakby ta struktura jest zapewniana przez inne osoby. To jest potrzebne. Jakby chociażby to, że w dużej firmie jest księgowość. Tak? Jeżeli każdy zespół scrumowy oddzielnie zajmowałby się szeroką księgowością, mogłoby to być subtelnie problematyczne. Więc jest to potrzebne. Tak? Jest potrzebny ten ktoś, kto stworzy to środowisko, kto stworzy tą strukturę. To mogą być też struktury bardzo płaskie, na przykład holakratyczne albo socjokratyczne. Tak? To może być zrobione w formie właśnie kręgów, holonów, jakichś takich struktur, które sprawiają, że ta struktura jest płaska, ale nadal jest to struktura. Nadal są inne obszary, które nie są zespołami scrumowymi, które opiekują się tym wszystkim, co zespoły scrumowe chciałyby z siebie zrzucić. Tak po prostu. I ci liderzy są potrzebni do tego, żeby w organizacji stworzyć środowisko do tego, żeby ten bąbelek z tym zespołem scrumowym miał tam wyłożone aksamitem i w ogóle był szczęśliwy. No, od czasu do czasu przez ten aksamit trzeba też wbić szpilkę, tak? Jakby tam się ktoś coś przestało ruszać i rozwijać. Także tak, ten lider jest potrzebny. Inną rzeczą jest trochę umiejscowienie i odpowiedzialność tego lidera, bo to jest też zupełnie inna sprawa. Klasyczny taki menadżer, albo właściwie nie, pójdźmy jeszcze krok wstecz. Jaka jest różnica między menadżerem a liderem? Bo tutaj jakby menadżer jest B, a lider jest OK. Tak się słyszy, że właśnie lider jest bardziej taki inspirujący, a menedżer to tylko wypełnia wnioski urlopowe. Dokładnie. Jeśli byśmy stereotypowo podeszli do tego, jakby rozróżnili menedżera i lidera, można to robić, tak? To rzeczywiście jest pewien skrót myślowy. Ale w rzeczywistości leadership i management, gdyby tak popatrzeć na źródło słów tego, tak? To manage znaczy radzić sobie, tak? A leader, tak, to lead znaczy prowadzić, tak? I jedno i drugie jest potrzebne do tego, żeby móc tworzyć środowisko. Czyli trzeba móc sobie radzić z problemami i móc stanowić jakiś kierunek, tak? Czy właściwie inaczej, pomagać w tworzeniu kierunku. Tak naprawdę, co jest też ciekawe, ten lider taki agile'owy, szeroko pojęty, bo to niekoniecznie musi być w Scrumie, lider też nowoczesny, bo to nie jest też tylko w Agile'u, tak? To jest generalnie nowoczesny lider. To jest ktoś, kto pomaga sobie radzić. Niekoniecznie wyznacza kierunek, tylko pomaga też poradzić sobie z wyznaczeniem kierunku samej tej organizacji, której przewodzi. Nie? Więc tak naprawdę, gdyby wejść do sedna leadershipu i managementu, można by tam postawić znak równości. Bo dobry management i dobry leadership to jest to samo. Bo dobry lider też zarządza tam, gdzie potrzebuje, a dobry menedżer też prowadzi tam, gdzie potrzeba. Nie? To są dwie strony tej samej monety. Tylko stereotypowo się wydaje, tak, lider to jest taki fajny, bo rzeczywiście to słowo brzmi trochę fajniej, tak? To może być związane z tym, że ten management czy ten menedżer trochę się wytarło. I rzeczywiście ten lider może brzmieć troszeczkę fajniej, więc jakby ja w swojej głowie stawiam znak równości, bo uważam, że dobry menedżer, dobry lider to jest to samo. Natomiast możemy używać słowa lider, bo ono po prostu więcej ludziom mówi, tak? To jest bliższe temu, do czego chcemy doprowadzić. Lider takiego zespołu scrumowego to jest lider, który nie ma władzy absolutnej. I to jest ktoś, kto działa troszeczkę dalej od zespołu. To znaczy on nie działa wewnątrz.
bo wewnątrz tego zespołu musimy dać przestrzeń do tego, żeby inicjatywę i kierunek i prowadzenie przejmowały osoby z wewnątrz zespołu scrumowego. I każda z odpowiedzialności w zespole scrumowym ma swój obszar. Czyli product owner ma ten obszar rynkowy, produktowy, tego zarządzania produktem, czyli tym, co ten zespół ma robić. Scrum Master ma za zadanie zachować równowagę pomiędzy tym, co robi product owner, a tym, co robią deweloperzy. I on prowadzi w kontekście procesu, on prowadzi w kontekście tego tak naprawdę, żeby doprowadzić do wyboru kierunku. Natomiast deweloperzy, oni prowadzą w kierunku technologii, w kierunku konkretnych rozwiązań, wyboru tych rozwiązań, włączania ich w pracę, ale także takiego panowania nad swoim własnym procesem pracy, tak? Czyli w jaki sposób chcą sobie rozpisać zadania, w jaki sposób chcą je wykonywać, jakie mają narzędzia, których używają, tak? Także każda z odpowiedzialności ma za zadanie być liderem w jakimś obszarze. Więc ten menedżer, ten lider, on się odsuwa i stanowi takiego partnera dla product ownera, partnera dla Scrum Mastera, partnera dla deweloperów, ale w tworzeniu środowiska dla nich. No, więc to miejsce jest inne. To jest ciekawe, co mówisz, bo czasami jest tak, że ten lider również jest deweloperem albo jest testerem, ma jakąś rolę. To trzeba wyraźnie oddzielać te role, prawda? Tak. Tutaj znowu są takie dwie pułapki, w które bardzo chętnie wpadamy zarówno jako naród, jako naród polski, jak i to, w jaki sposób zachowujemy się na rynku. Pierwsza rzecz jest taka, to jest taki jakby błąd postrzegania. To jest to, że dobrym liderem, znaczy przynajmniej wydaje się, tak, że firmy myślą, że dobrym liderem będzie tylko ten ktoś, kto był dobrym technicznie pracownikiem. Czyli tylko najlepszy tester może zostać liderem i tylko najlepszy deweloper może zostać liderem. Jaki jest efekt w znakomitej większości przypadków? Tracimy świetnego dewelopera i zyskujemy beznadziejnego lidera, który nie lubi tego, co robi. Więc tacy liderzy z łapanki to nic dobrego. To była myśl przewodnia, która w ogóle stoi za Nerd Management, bo nasz pierwszy odcinek był zatytułowany Jak ze świetnego specjalisty nie stać się beznadziejnym liderem, beznadziejnym menedżerem. I to jest taka myśl przewodnia w ogóle naszego cyklu. Dzięki. I to trzeba umieć dobrze, no to jest kwestia tych osób, które w jakiś sposób nominują tych liderów, że niekoniecznie zawsze jest dobrze, żeby wybrać najlepszego specjalistę, bo zabieramy zespołowi specjalistę i dajemy mu przeciętnego lidera. Tak. Więc to też jest istotne. No załóżmy, że jest taka sytuacja, że ten specjalista najlepszy, czy jeden ze specjalistów właśnie stał się liderem. W jaki sposób powinien sobie ułożyć relacje ze Scrum Masterem, z Product Ownerem, z zespołem deweloperskim, żeby właśnie nadal być częścią tego zespołu. Z drugiej strony też zmieniają się te relacje, no bo staje się przełożonym, wpływa na ocenę swoich dawnych kolegów, koleżanek, na podwyżki, na bonusy. Oni zaczynają właśnie do niego raportować. Czasami tak się zdarza. Ta osoba musi sobie ułożyć jakoś te relacje i zarządzić tym już chyba na początku, prawda? No, to jest tak trudne, dlatego że my jesteśmy nawet w głowach poukładani w taki sposób, że to jest coś gdzieś się kłóci z naszą naturą. To jest związane z tym, że jest taki instytut, który zajmuje się badaniem różnic kulturowych pomiędzy różnymi narodami, tak, i krajami. To jest instytut pana Geerta Hofstede Instytut i on bada wymiary kultury, bada właściwie 6 wymiarów kultury i porównuje kraje między sobą. I to jest tak, że ma w tym momencie zmapowanych ileś 10 krajów, Polska jest jednym z nich, a tak naprawdę rozciąga się to na calusieńki świat. Właściwie każdy kraj, z którym możemy współpracować, to tam raczej będzie. I jeden z wymiarów, który tam w Instytucie Hofstede jest badany, to jest tak zwany dystans do władzy lub dystans władzy. Czyli jak trudno jest nam potraktować naszego przełożonego lub kogoś mającego jakąś pozycję jako równego sobie. Im wyżej, tym trudniej. I na przykład Skandynawia ma kilkanaście punktów na tej skali. Szwajcaria, o ile dobrze pamiętam, 20 parę. Stany są dość wysoko, bo one tam mają chyba pod 40 podchodzące. Polska ma 70.
I w takiej sytuacji ja miałam okazję osobiście odczuć efekt tego, ponieważ ja stałam się taką menedżerką zespołu, z którymi wcześniej pracowałam jako Scrum Masterka. I to się zmieniło z godziny na godzinę, dosłownie. Tak? Pojawił się dystans. I ja to dość ciężko przeżyłam, bo generalnie jestem osobą relacyjną i fascynują mnie ludzie, ale miałam okazję zaobserwować to, jakby podeszłam do tego trochę z antropologicznego punktu widzenia i obserwowałam, co się dzieje. I rzeczywiście to było tak, że pewne rzeczy już nie były ze mną dyskutowane. Tak? Przestałam być członkinią grupy, której byłam, jakby pełnoprawnie w niej byłam wcześniej. I jakby odłączyłam się od tego. I tego efektu właściwie nie da się pozbyć. To znaczy trzeba by mieć jakieś ultra, hiper, mega szczęście, żeby trafić do zespołu, w którym wszystkie osoby mają ten dystans do władzy w wybranym otworze ciała. Są też takie osoby. No, to prawda. No. Natomiast to, żeby trafić na taki zespół, to naprawdę nie jest łatwe. Więc jak taki ludź nagle wchodzi w rolę lidera takiego zespołu, to niestety spotka się z ostracyzmem. I to nie jest związane ze złą wolą. I warto o tym wiedzieć i to podkreślić. To nie jest zła wola naszych kolegów i koleżanek. Zupełnie. To jest pewien mechanizm, który mamy zakodowany w głowach kulturowo i nie jesteśmy się w stanie go pozbyć tak po prostu z dnia na dzień. Wiedząc o tym, jesteśmy w stanie zastartować z takiej stopy, w której zakładamy dobre intencje. I to, że oni nie chcą nic złego, tylko po prostu to się dzieje naturalnie. W momencie, kiedy to wiemy, to możemy zacząć myśleć, dobra, to jak w takim razie ja mogę zarządzać, czy ja mogę być liderem dla tej grupy w taki sposób, żeby być ich jak najbliżej, tak? Żeby nie wchodzić im w paradę, bo nie mogę się wycofać, tak? Będąc jednocześnie jeszcze jakimś rodzajem dewelopera, tu mówimy o rodzaju dewelopera w sensie scrumowym przez duże D, czyli każdy, kto tworzy, każdy, kto jest ekspertem, to ja nie mogę się wycofać, tak? I żeby rzeczywiście mieć jakiś wpływ na to, żeby nie przysłaniać tak naprawdę tych wszystkich ludzi, którzy mają genialne umiejętności, ale one zaczynają się wycofywać w cień, bo ja mam władzę, tak? To można próbować po prostu tej władzy nie używać. Czyli potraktować to, co dostaliśmy, te nowe obowiązki, jako zadania do wykonania. I do wykonywania tych zadań zapraszać pozostałe osoby z zespołu. I to jest chyba najprostszy sposób, żeby tą władzę trochę rozproszyć, żeby ten dystans trochę skrócić. To po prostu nie wykorzystywać tej pozycji jako pozycji, tylko jako dodatkowe obowiązki, które mamy na sobie. To jest bardzo fajne podejście. Pamiętam takie narzędzie Delegation Matrix z Management 3.0, które bardzo pomaga w tym, żeby trochę tak właśnie agile'owo, że zespół jest odpowiedzialny za bardzo dużo różnych rzeczy. Tylko świetne narzędzie. To miejsce decyzji jest w różnych miejscach i też w różny sposób można to przesuwać. Damy tutaj w linkach do naszego odcinka linka do materiałów dodatkowych właśnie na ten temat. To jest bardzo fajne narzędzie. Tak, warto, zdecydowanie warto i można to też do przestrzeni tej cyfrowej wrzucić, tak? Bo oryginalnie to są karty, a w przestrzeni wirtualnej ja mam po prostu powycinane obrazeczki i na muralu gramy. Często zdarza się tak, że ten biznes, często reprezentowany przez product ownera, jeżeli zespół nie dowozi, mówiąc tak w przenośni, no to idzie do tego właśnie formalnego szefa i mówi: słuchaj, zespół nie dowozi, zrób coś z tym. To nie wydaje się być najlepsze podejście i takie właśnie w duchu agile. Co taki product owner powinien robić? Kiedyś świetny, nawiasem mówiąc, też coach i trener Tomek Włodarek stwierdził, że skoro twoim celem jest dowożenie, to załóż firmę taksówkarską. Bardzo mi się to podoba, uważam, że to jest wartościowe. Powiem tak, jeśli ktoś by mi powiedział: hej, mój zespół nie dowozi, weź coś z tym zrób, to ja bym powiedziała: no dobrze, a w takim razie co mają robić? Tak? Jaką mają wartość dostarczać? Jakie mają cele? Tak? I tutaj bym powiedziała, że wtedy tak, ten menedżer / lider to jest ktoś, kto musi popracować ze swoim product ownerem. I to bardzo poważnie. Bo jeżeli działamy na zasadzie takiego ASAP-u, tylko dowieźmy, dopchajmy, to trochę się kłóci z celem. I popracujmy nad product ownerem, bo to jest tak, product ownerzy początkujący
rzeczywiście koncentruje się na dowożeniu. I na początku to jest okej, tak? Bo to uczymy się, tak? To są pierwsze podrygi. Jeszcze nie potrafi planować na tyle dobrze, jeszcze nie potrafi definiować swojego produktu na tyle dobrze, żeby doprowadzać do tego, żeby dostarczana jest rzeczywiście wartość. I ten lider musi potrafić przeprowadzić go przez te pierwsze problemy. I to mogą być zarówno problemy z tym, jak on zarządza swoim produktem czy swoim backlogiem, jak i jak komunikuje się ze swoim zespołem. Bo tam też może być problem, tak? Zespół też może być niedojrzały. Więc taki menedżer, taki lider, który zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo dojrzały jest jego zespół, jakich narzędzi można użyć. Nawiasem mówiąc, Delegation Poker jest fenomenalnym narzędziem, bo im mniej rozwinięty zespół, im mniej doświadczony zespół, tym bardziej idziemy w niższe numerki na Delegation Pokerze. Im bardziej zaawansowany, im bardziej rozwinięty zespół w tym momencie, tym bardziej idziemy do góry. I tak samo z product ownerem, tak? Na początku są niskie numery, co product ownerowi oddajemy, a potem oddajemy mu coraz więcej, tak żeby był samodzielnym specjalistą. I świadomość tego, w jaki sposób rozwijają się zespoły, w jaki sposób rozwijają się product ownerzy, jak można zarządzać produktem, co mierzyć w momencie, w którym zarządzamy produktem prawidłowo czy nieprawidłowo, czy w zależności od tego, jak jesteśmy zaawansowani. To jest coś, z czego taki lider, taki menadżer musi sobie bardzo dobrze zdawać sprawę. Także tutaj jest mnóstwo pracy zarówno takiej merytorycznej, jak i takiej trochę socjologicznej w pracy z takim zespołem. Często jest tak, że doświadczony inny menadżer czy lider jest w stanie pomóc. Tak? Tutaj doskonałym pomysłem jest poszukanie sobie mentora. Jeżeli mamy gdzieś w okolicy jakiegoś bardzo doświadczonego agile coacha, tak? Czy na przykład mamy przyjemność współpracować z dobrym Scrum Masterem, to zwykle taki dobry Scrum Master, czy właśnie dobry Agile Coach poprowadzi nas w tym, tak? Da nam tą wiedzę, da nam te umiejętności, narzędzia do tego, żebyśmy sobie lepiej poradzili. Bo tu o to chodzi, żeby taki lider był wsparciem dla całego swojego zespołu scrumowego, a nie kimś, kto jest tylko wyłączany z zespołu, tak? I jest przeszkadzaczem. Nie. Z tego da się zrobić ludzi. Czy to jest dobry pomysł, żeby team leader łączył rolę Scrum Mastera? Czasem jest tak, że zespoły nie mają takiego dedykowanego Scrum Mastera, tylko na przykład ktoś z deweloperów jest Scrum Masterem, albo właśnie team leader. Czy to jest dobry pomysł? Jeśli to jest ten sam zespół, jeżeli jest się team leaderem i Scrum Masterem w tym samym zespole, to występuje jedno duże ryzyko. Bo Scrum Master jest takim trochę rodzajem przyjaciela. Oczywiście nie chodzi o kogoś, do kogo można się tylko przyjść wypłakać, chociaż to się też czasem zdarza, ale to jest ktoś, kto jest, Scrum Master jest takim rodzajem powiernika, tak? To znaczy on może być takim trochę partnerem zbrodni, tak? My mamy jakiś pomysł, ale chodzi o to, żeby to się nie wydostało gdzieś poza zespół i tak dalej. Z Scrum Masterem rzeczywiście można to zrobić. Czy jakieś eksperymenty wewnętrzne. Można temu człowiekowi zwykle zaufać dużo łatwiej niż komuś innemu, bo on jest nasz, on jest swój. To też jest jakby ten poziom nasz, tak? On jest z nami w zespole. Nawet jeśli patrzę troszeczkę z oddali, to jest bliższy. I znowu ten dystans do władzy jest mniejszy w stosunku do Scrum Mastera niż do takiego formalnego team lidera. Jeśli to łączymy, to jest problem, tak? Bo nie mamy tej siły, tej bliskości Scrum Mastera, który jest. Natomiast można to obejść. I ja to obchodziłam, będąc w dużych organizacjach. Mianowicie w momencie, w którym miałam odpowiedzialność za 3 zespoły, to ja w żadnym z nich nie byłam Scrum Masterką. Tylko wzięłam sobie do Scrum Masterowania zespół kolegi. A kolega wziął do Scrum Masterowania moje zespoły. Więc dzięki temu jakby on był tym powiernikiem dla moich zespołów, tak? A ja byłam tą powierniczką dla jego zespołów i bardzo fajnie to wychodziło. Więc można spróbować zrobić właśnie taką trochę zamianę krzyżową. Bardzo fajnie działało. To jest ciekawy pomysł, zwłaszcza, że widzimy, o czym też trochę wspomniałaś, że często takie wsparcie właśnie czy liderów z równoległych zespołów, czy osób, które mają takie same role, tylko w innych zespołach, czy product ownerów, czy właśnie Scrum Masterów, to jest bardzo wartościowe. Burzenie tych silosów i poszukiwanie takich połączeń, wymiana doświadczeń, to naprawdę bardzo pomaga. Możesz jeszcze krótko powiedzieć o tych zespołach scrumowych bez menedżerów takich formalnych. Jak to działa? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to tylko jest wyłącznie możliwe na przykład w startupie, gdzie mamy, 5 osób, które razem pracują? Jakie organizacje sobie mogą na coś takiego pozwolić? To są zwykle organizacje, które są tak budowane od samego początku. Zacznijmy od startupów, bo startupy są zwykle organizacjami, które są hiperzwinne. One są zbyt zwinne. Tam brakuje dyscypliny.
bo ktoś ma pasję, ktoś ma pomysł na produkt, ludzie się rzucają, robią super, tak? I ci, którym udaje się zdyscyplinować wystarczająco, to są ci, którzy zostają na rynku. Bywa tak, że wtedy jakby zwykle właścicielem jest jeden ze Scrum Masterów, tudzież jeden z deweloperów, tudzież product owner i oni sobie współpracują, tak? Jest bardzo bliska współpraca. W pewnym momencie, jak ta organizacja zaczyna rosnąć, niektóre z tych organizacji nakładają sobie limity wzrostu. Czyli na przykład organizacja nie może wzrosnąć powyżej 25 osób. Jeśli wzrośnie powyżej 25 osób, to pączkuje z tego na przykład nowa spółka. One współpracują ze sobą blisko, tak? Mogą być nawet w jednym holdingu albo w jednym jakby pod jedną marką, ale to są dwa oddzielne byty i każdy z nich zarządza sobą oddzielnie. Takie zbitki, z którym każdy musi współpracować, potem robi się tak, że z tego wyplumka sobie na przykład firma księgowa, z tego wyplumka sobie firma, na przykład nie wiem, która jest drukarnią, cokolwiek jest, co jest potrzebne i każda z nich organizuje się na swój własny sposób. I wtedy część z nich zwykle jest zespołami scrumowymi, część z nich może być w inny sposób zorganizowana, ale to jakby tworzy się taka organizacja fraktalowa. Jest też firma, nie wiem dokładnie jak jest zorganizowana, bo niestety nie miałam okazji jej zobaczyć na żywo, tylko czytałam o niej. Firma, którą wiele osób może kojarzyć, bo ma jej produkty w domu, mianowicie firma Haier. To jest wbrew pozorom firma chińska, która właśnie jest w taki sposób zorganizowana. Tam są takie właśnie mniejsze kawałeczki, które mają za zadanie ze sobą współpracować. I zresztą to firma bardzo zwinna, bardzo ciekawa. Ja pamiętam, że poznałam ją po raz pierwszy na Ranmagedonie, kiedy tam było martwy ciąg z pralką i rzut mikrofalówką. Więc pomysł na zrobienie takich zawodów mnie rozwalił. To coś ze zmywarką chyba też było. Aha, i można było siedzieć w ich lodówce. No to już niebezpieczne. I na szczęście na krótko, tak? Jako kara, jak się nie chciało przechodzić bardzo wysokiej ścianki. Pamiętam, bo siedziałam. Fajny pomysł. No, także świetni są. No i właśnie z tego, co wiem, są w taki sposób zorganizowani, więc spodziewam się, że tam wewnętrznie też jest trochę takich zespołów zorganizowanych, jak zespoły scrumowe, które po prostu świadczą usługi dla innych kawałków firmy, a inne kawałki świadczą dla nich usługi. Są też firmy zorganizowane holakratycznie. W holakracji jest coś takiego, że nie ma jako takich menedżerów czy liderów, ale istnieją takie funkcje liderskie, które są przechodnie. To znaczy nie musi być to osoba stała. To może być zmienne. Tam jest coś takiego jak lead link i rep link. Lead link to jest ktoś, kto odpowiada za kształt tego, jak jego koło, jak ta organizacja, którą się opiekuje, wygląda, znaczy kogo dopuszcza do tego koła, bo może zdecydować o tym, że kogoś nie dopuści i pomaga temu kołu się zorganizować i pomaga wypełnić brakujące umiejętności czy brakujące role w tym kole. Ale co jest ciekawe, ma swojego takiego trochę brata w postaci replinka. I o tyle, o ile lead link jest skierowany do środka koła, czy do środka kręgu, to rep link jest skierowany na zewnątrz. Czyli to jest lider, który łączy to koło z innymi, z którymi współpracują. Więc jest taki trochę dualizm ten liderski. Tak? Jeden jest do środka, drugi jest do zewnątrz i dzięki temu to nie jest tak, że jedna osoba ma pełnię władzy, tylko oni muszą się dogadać, tak? Bo inaczej to nie będzie działać. Więc to też jest bardzo ciekawy sposób. Zresztą w socjokracji są podobne mechanizmy. Także to też są fajne podejścia właśnie takie, w których rzeczywiście nie ma takich stricte liderów, menedżerów, ale każdy może objąć funkcję, jeśli ma na to ochotę. Dziękuję, to jest bardzo ciekawe. Podsumowując to, co powiedziałaś, moim zdaniem bardzo ważne jest rozumienie tego, że większość z nas pracuje w dużych organizacjach, gdzie są już jakieś struktury. Czasami jest tak, że te zespoły agile, zespoły scrumowe to jest coś nowego dla organizacji, często chociażby tylko w IT na przykład jest to obecne, cała reszta organizacji pracuje tradycyjnie. I rolą tych takich tradycyjnych liderów gdzieś tam z nadania góry jest to, żeby właśnie stworzyć te struktury i to środowisko, dlatego żeby te zespoły scrumowe mogły się samoorganizować właśnie i to wtedy nie jest rolą ich, żeby
im organizować pracę, żeby palcem wskazywać, kto co ma robić, żeby mikrozarządzać, tylko oni muszą przygotować środowisko do tego, żebyśmy mogli te agile'owe idee wdrażać i żeby te zespoły działały samodzielnie, samoorganizujące się. Tak, dokładnie. Bardzo Ci, Kate, dziękuję. Powiedz mi jeszcze na koniec, powiedz nam, gdzie moglibyśmy Ciebie znaleźć, w jaki sposób można się z Tobą skontaktować, w jaki sposób można się dowiedzieć więcej o tym, co robisz na co dzień. Jasne. Znaczy, najłatwiej jest złapać mnie na LinkedInie. Ja przyjmuję zaproszenia i odpowiadam na wiadomości, więc na LinkedInie najłatwiej mnie złapać. Jak wpiszecie Kate Hobler, to na pewno mnie znajdziecie. Może jest ktoś, kto ma tak samo na imię i nazwisko, ale raczej poza Polską, więc tutaj jest troszeczkę łatwiej, żeby mnie odnaleźć. Można też zobaczyć, co aktualnie będę planować na stronach brasswillow.pl, bo tam jesteśmy, to jest tak jak Mosiężna Wierzba, brasswillow.pl. Tam też się trochę dzieje. No i przede wszystkim zapraszam wszystkich, jeśli mogę, na Zwinną Kawę, czyli taki event, na którym jestem co wtorek o godzinie 8 rano. Jest wersja polska, wersja angielska jest w środę o godzinie 6 po południu, więc jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy serdecznie. Po prostu gadamy ze sobą o różnych agile'owych tematach, a czasem i o głupotach. Świetnie. Oczywiście damy linki do wszystkich Twoich stron, inicjatyw w opisie tego odcinka, żeby każdy mógł sobie kliknąć. Wtorek o 8 rano to łatwo zapamiętać, bo we wtorek o 8 rano też zawsze jest nowy odcinek Nerd Management. W związku z tym to jest dobry dzień i dobra godzina. W związku z tym, Kate, jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że nas odwiedziłaś i cóż, do zobaczenia. Dzięki. No to był naprawdę mega wartościowy wywiad. Mam nadzieję, że Wam również się podobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jeżeli urodziły Wam się w głowie jakieś pytania, to również dawajcie znać. No i przede wszystkim, jeżeli Was jeszcze nie ma, zapisujcie się do naszego newslettera, gdzie będziemy wysyłać niedługo nasz nowy program. Już jest coraz bliżej finalizacji, więc trzymajcie rękę na pulsie, a jeżeli Was jeszcze właśnie tam nie ma, to do newslettera się zapisujcie i też będziemy wdzięczni za subskrypcje oraz lajki i oceny i na YouTubie i w aplikacjach podcastowych, bo dzięki temu możemy docierać do większej ilości nowych i przyszłych liderów. A pytania zadawać warto, bo właśnie ten odcinek był zainspirowany kilkoma pytaniami, które dostaliśmy od Was w komentarzach do naszych odcinków. Dokładnie tak. Także tyle na dziś. Widzimy się już za tydzień we wtorek tradycyjnie o 8:00. I co? Życzymy miłego tygodnia. Do zobaczenia. Cześć! Cześć!